Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś chciałbym posnuć trochę takie moje rozważania na temat tego, czy warto założyć węższe opony do roweru. Mam teraz tutaj w tym rowerze opony o szerokości 25 mm. Na co dzień jeżdżę na oponach Schwalbe Kojak 35 mm. No ale oczywiście przekrój tych różnych opon mamy powiedzmy od 20-21 mm aż gdzieś do 4 cali, czy nawet pewnie trochę więcej w fatbike'ach. No i nieraz piszecie do mnie, zastanawiacie się, jakiej szerokości opony kupić, czy warto wymienić opony na węższe, czy dzięki temu będzie jeździło się lepiej, będzie jeździło się szybciej. No i tutaj wygląda sprawa tak, że zazwyczaj im węższa opona, tym pompujemy ją do wyższego ciśnienia i nieraz spotykam się z takimi twierdzeniami, ktoś podaje, chyba Schwalbe nawet na swojej stronie internetowej, że opona szersza, napompowana powiedzmy do 5 barów i opona węższa, również napompowana do 5 barów, jeżeli je porównamy, to wtedy o dziwo na tej oponie szerszej będzie się jechało lepiej, będzie stawiała mniejszy opór toczenia, z tego względu, że będzie mniej się odkształcała niż opona węższa. No dobrze, tylko z drugiej strony to nie jest do końca uczciwe porównanie, aby porównywać opony właśnie napompowane do tego samego ciśnienia, gdzie jedna będzie powiedzmy napompowana maksymalnie, druga będzie napompowana minimalnie. No to wtedy wiadomo, że ta węższa będzie siłą rzeczy trochę gorzej się zachowywała. Natomiast jeżeli już porównamy sobie oponę 35 mm, którą pompujemy do 6 barów, a oponę 25 mm, którą pompujemy do 8 na przykład, to już siłą rzeczy ta opona szosowa zostawi daleko w tyle tą szerszą oponę. Nie tylko ze względu na to, że będzie węższa, że będzie się lepiej toczyć, będzie miała wyższe ciśnienie, ale także dlatego, że cały komplet razem z dętkami będzie lżejszy. I jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, właśnie w porównaniu 35 a 25, to powiem Wam tak, ja teraz na tym rowerze, no dobra, ok, to jest szosowy, więc tutaj też jestem na tej lepszej pozycji, że mogę sobie zejść do dolnego chwytu, czy nawet w tym górnym jestem bardziej aerodynamiczny niż na moim fitnessie, ale nawet jadąc tutaj na tym wyprostowanej części kierownicy, czy tak, czy owak, rower zachowuje się o wiele lepiej. Jeszcze powiem tylko, ta szosówka waży mniej więcej tyle co mój Cube, także to też nie jest tak, że tutaj ten plus wynika z samej wagi roweru, ale chodzi mi o to, że na takich oponach przyspiesza się o wiele lepiej. Czuć, jak te koła rwią się do przodu, jak ten rower fantastycznie przyspiesza, właśnie ze względu na to, że te opony są węższe i lżejsze. I oczywiście zwężenie opon ma swoje też negatywne skutki. Mówiłem to też w odcinku o tym, czy warto kupować rower szosowy. Opony węższe są zdecydowanie mniej komfortowe. Ok, jeżeli napompujemy taką oponę do trochę niższego ciśnienia, no to wtedy będzie lepiej wybierać nierówności. No ale z drugiej strony ja cały czas stoję tutaj z takim zdaniem, że jeżeli mamy oponę, którą możemy napompować do 8-9 barów, no to dlaczego tego nie zrobić? Warto to jednak zrobić. Gdybym chciał niższe ciśnienie, kupiłbym sobie pewnie szerszą oponę, która też dawałaby lepszy komfort w takim razie przy takim ciśnieniu. Natomiast jednak jak przesiadałem z opon takich typowo do roweru crossowego, takiego 40-44 mm, przesiadłem się na Kojaki, które są węższe i przy okazji mają gładki bieżnik, nauczyłem się, właśnie, tego teraz nie zrobiłem, ale nauczyłem się, żeby omijać raczej jakieś większe dziury, większe nierówności. Taką dziurę jak tutaj teraz do niej dojeżdżam, no to nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby w ogóle wjechać na takich oponach, zwłaszcza przy większej prędkości, bo to jest murowana gleba. I teraz jak na przykład przesiadłem się na 25, tutaj już aż takiej dramatycznej różnicy nie czuję, ale jednak też staram się jeszcze bardziej te dziury omijać. No nie oszukujmy się, trzęsie trochę bardziej, no ale trzeba się liczyć z tym, że bez dobrych spodenek na jakieś dalsze trasy w ogóle nie warto się wybierać, bo jednak trochę po tyłku się i trochę po rękach się też dostanie.
I mówiąc o wąskich oponach, no muszę jeszcze wspomnieć o przyczepności. Tutaj oczywista sprawa, że jednak wąskie opony z gładkim bieżnikiem będą mniej przyczepne niż szersze opony. Jeżeli chodzi o suche warunki, tutaj to nie stanowi to aż tak dużego problemu. Widać to chociażby po wyścigach kolarskich, gdzie zjeżdżają chłopaki, dziewczyny po 70-80 km na godzinę i opony sobie dają radę. Natomiast jeżeli pojawi się już jakiś piasek gdzieś na asfalcie albo zacznie padać, ten piasek zamieni się w błoto, bądź będą tam liście, no niestety nie jest już do końca tak różowo i kolorowo. W przypadku szerszych opon jakoś sobie jesteśmy w stanie poradzić, natomiast przy takiej szosowej oponie wjechanie w mokre liście, no zazwyczaj skutkuje to tym, że lepiej nawet nie hamować, bo i tak pojedziemy prosto przed siebie, tylko kontrolując, żeby rower utrzymać. Także warto o tym pamiętać, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ja czy na oponach szosowych, czy na moich gładkich Kodżakach jeździłem nieraz w deszczu. Jeżeli tylko właśnie nie było liści, czy nie było piasku na asfalcie, to i tak, jeżeli są to dobre opony, to będą się spokojnie tego asfaltu trzymać. Ok, ja teraz czekam jeszcze na Wasze opinie. Dajcie znać, na jakich oponach jeździcie, czy przesiedliście się z węższych na szersze, z szerszych na węższe. Może tak jak ja, na przykład macie 2 komplety opon, w zależności od tego, w jakich warunkach jeździcie i takie opony sobie zakładacie, chociaż z tym też nieraz były różnego rodzaju krytyczne komentarze, że po co 2 komplety opon, kto to w ogóle takie cyrki robi, żeby opony przekładać, ale wiecie, no każdemu wedle tego, co potrzebuje. Także dajcie znać w komentarzach. Tymczasem ja lecę dalej. Trzymajcie się, hej!